Cześć, z tej strony Magda. Witam Was w kolejnym naszym słodkim odcinku. Powiedziałam w naszym. No niestety tak jest, jak się często nagrywa odcinki z Agnieszką. Dzisiaj, jak widzicie, jej nie ma. Dzisiaj to ja będę odpowiadała na pytania. A dzisiejszym tematem, który się zajmę, to jest pytanie, które często zadajecie mi na blogu. Czy można dodać do kremu maślanego z mlekiem skondensowanym mleko zagęszczone, ale nie słodzone? Jednak zanim to zrobię, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, klikając ten przycisk poniżej. Dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o naszych nowych odcinkach. A teraz wracamy do tematu tego odcinka. Pokażę Wam dzisiaj, co się stanie, gdy do utartego masła dodacie mleko zagęszczone niesłodzone. Na potrzeby tego odcinka kupiłam takie mleko. Możecie je dostać też w większym opakowaniu i niekoniecznie musicie kupić tej firmy, którą akurat ja wybrałam. Możecie użyć każdego mleka zagęszczonego niesłodzonego. Na co dzień do kremu maślanego z mlekiem skondensowanym używam mleka zagęszczonego słodzonego. Kupuję w takiej dużej puszce lub takiej małej tubce. I tutaj od razu odpowiem, tak kochani, to jest to samo mleko, tylko po prostu w mniejszym opakowaniu. Jednak musicie uważać z tymi tubkami, ponieważ one lubią występować w różnych kolorach, w różnych smakach. Tutaj mam klasyczne mleko zagęszczone, słodzone. Możecie też dostać takie mleko o smaku waniliowym, czekoladowym, toffee. Tylko wtedy musicie liczyć z tym, że one będą miały inne kolory, te mleka. To mleko ma taki kolor lekko kremowy, taki beżowy. Waniliowe jest ciemniejsze, więc jeżeli chcecie uzyskać jasny kolor kremu, taki pastelowy, to nie polecam tam tych smakowych kremów. Polecam właśnie te zielone, klasyczne. Wtedy uzyskacie ładniejszy, jaśniejszy odcień kremu maślanego. Chyba że chcecie zrobić, nie wiem, krem taki odcieniu czekoladowym, takim cappuccino, to wtedy może byłoby fajnie użyć tego mleka skondensowanego o smaku czekoladowym. Przepis na krem maślany z mlekiem skondensowanym oraz inne popularne kremy do tynkowania znajdziecie na moim blogu słodkipomysł.pl. Link Wam wstawiam poniżej pod filmem, tam poszukajcie. Także Was zachęcam gorąco do obejrzenia odcinków na naszym kanale, tutaj znajdziecie link, na temat kremów maślanych do tynkowania. Omawiamy tam z Agnieszką ich trwałość, wytrzymałość na wysokie temperatury oraz wybieramy najlepszy, najsmaczniejszy krem do tynkowania. A teraz, aby nie przeciągać, zapraszam Was do mojej kuchni, gdzie pokażę Wam konsystencję mleka zagęszczonego niesłodzonego oraz zagęszczonego słodzonego, abyście mogli zobaczyć, jak ono właśnie wygląda. A później dodam je do masła i zobaczymy efekty. Zanim dodam mleko zagęszczone niesłodzone do tartego masła, pokażę Wam różnicę między mlekiem słodzonym a niesłodzonym. Tutaj mamy mleko słodzone. Jeżeli możecie już zobaczyć, kolor jest tak troszkę bardziej kremowy, żółtawy. W konsystencji to mleko przypomina taki syrop, taki gęsty syrop. Oczywiście jest bardzo słodki w smaku. Natomiast tutaj mamy mleko zagęszczone, niesłodzone. Jest ono jaśniejsze, powiem Wam, przypomina oczywiście zwykłe mleko. W konsystencji tak samo. To dosłownie konsystencja mleka jak woda. Smaku przypomina mi dosłownie mleko, tylko powiem Wam, że jest ciut słodsze. Ja używam mleka na co dzień bez laktozy, które jest słodkie i to mleko właśnie mi takie mleko przypomina. Może teraz będzie lepiej widać. To masło nie chce się połączyć z tym mlekiem. Zważyło się. Okropnie to wygląda. Spróbuję jeszcze troszkę pomiksować, może coś będzie lepiej, ale chyba mi z tego nic nie wyjdzie.
Jednak muszę cofnąć moje poprzednie słowa. Ucierałam ten krem jeszcze tak około 1,5 minuty i się utarł, słuchajcie. Ładnie się połączyło to masło z mlekiem. Niestety smaku jest okropny. Po prostu smakuje jak zwykłe masło bez cukru, więc jakoś nie za bardzo bym go użyła do tynkowania, ale zrobimy jeszcze jedną próbę. Dodam do tego mleka również cukier puder i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj mamy utarte masło z cukrem pudrem. Teraz dodaję tylko mleko zagęszczone, niesłodzone. Niby pisze, że zagęszczone, ale wodniste jak zwykłe mleko. Tutaj również bardzo ładnie masło z cukrem pudrem i z mlekiem zagęszczonym, niesłodzonym, ładnie się utarło. Ja tutaj mam pół porcji kremu maślanego z przepisu i dałam tutaj takie 2 łyżki cukru pudru. Dałabym 3. Smaku jest ok, ale ciut za mało słodki, więc myślę, że takie do 5 do 6 łyżek na całą porcję cukru pudru można dać. Jak mogliście sami zobaczyć, możemy dodać mleko zagęszczone, niesłodzone do utartego masła. Niestety nie wygląda to zbyt fajnie, szczególnie na tym początku, gdzie ta masa się po prostu rozchlapuje po całej misie. Dlatego konieczne jest jakby dłuższe miksowanie na najszybszych obrotach, aby to masło się połączyło z tym mlekiem i otrzymamy dzięki temu jednolity krem maślany. Niestety ze względu na to, że używamy właśnie tego kremu mleka zagęszczonego, niesłodzonego, smak tego kremu jest po prostu ohydny. To po prostu jest samo masło. Dlatego koniecznie musimy tutaj dodać cukier puder, aby ten smak był lepszy. Nie wiem, czy puściłam w nagraniu w kuchni to, co mówiłam o mleku niesłodzonym. Ono smakuje tak jak mleko bez laktozy. Jeżeli mieliście okazję pić mleko bez laktozy, to wiecie, że ono jest ciut słodsze od tego zwykłego mleka. Niestety nie na tyle słodkie, aby ulepszyć, osłodzić smak masła. Dlatego tutaj w przypadku mleka niesłodzonego konieczne jest dodanie cukru pudru. I od razu odpowiem na pytanie, które Wam się pewnie nasuwa. Nie będę używała mleka niesłodzonego do tego kremu. Zdecydowanie wolę mleko zagęszczone, słodzone, które ma wyjątkowo słodki smak i dzięki temu nie muszę właśnie dodawać kolejnego składnika, jakim jest cukier puder, bo samo mleko zagęszczone, słodzone w zupełności wystarczy. Jeszcze o jednej rzeczy chcę wspomnieć. Mleko zagęszczone, słodzone jest gęstsze, jak widzieliście, od mleka niesłodzonego i będzie to miało wpływ na stabilność, na odporność tego kremu na wyższą temperaturę. Jak pamiętacie nasz odcinek, gdzie omawiałyśmy kremy maślane, ich odporność na wyższe temperatury, mleko skondensowane jakby nie osiągnęło najwyższego pułapu, pierwszego miejsca. I tutaj jakby dodanie mleka niesłodzonego spowoduje to, iż ono ten krem jeszcze szybciej będzie nam się topił pod wpływem ciepła, tracił swoją taką stabilność. Dlatego zdecydowanie polecam mleko zagęszczone, słodzone do tego kremu. I to już wszystko dzisiaj. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałam na pytanie, czy można dodać mleko zagęszczone, niesłodzone do tartego masła. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jeżeli macie jakieś pytanie, śmiało pytajcie, chętnie odpowiem. Nie tylko ja, ale też Agnieszka. Serdecznie Was zapraszamy do oglądania naszych odcinków, które już się pojawiły na kanale, ale również tych, które się pojawią. Więc dlatego Was, kochani, serdecznie zapraszam i do zobaczenia.